Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Nie wiem jak Wy, ale ja już bardzo tęsknię za wiosną, dlatego mimo iż w kalendarzu i za oknem panuje zima, to postanowiłam nieco przyspieszyć wiosnę w domowym zakątku. A jeśli i Wy chcielibyście zaprosić ją wcześniej do swoich domów, szukacie inspiracji, a przy okazji chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej na temat pierwszych wiosennych kwiatów, to przygotujcie sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Prymulki i hiacynty to jedne z popularniejszych wiosennych kwiatów, które znajdziecie zimą w marketach. Mają bardzo ciekawe kolory i chętnie zapraszamy je na nasze parapety. Ale co hiacynt ma wspólnego z Apollo? Jak stworzyć wiosenną kompozycję w słoiku? Czy są sprawdzone sposoby na to, by jak najdłużej cieszyć się kwiatami w domu i co z nimi zrobić po ich przykwitnięciu? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym odcinku. A jeśli lubicie roślinne ciekawostki lub szukacie ogrodowych inspiracji, to już teraz zapraszam Was do subskrypcji. Naszą dzisiejszą przygodę chciałabym zacząć od Apollo i mitu greckiego. Tak, nie przysłyszeliście się. Jak się okazuje, hiacynt miał bardzo wiele wspólnego z Apollo. Posłuchajcie sami. Według mitologii greckiej hiacynt był młodym, bardzo przystojnym i wysportowanym mężczyzną, który darzył Apollo ogromnym uczuciem. Uczucie to było odwzajemnione. Obaj przystojniacy uwielbiali sport, a zwłaszcza łucznictwo. Nic więc dziwnego, że bardzo lubili razem spędzać czas. O uwagę hiacynta zabiegał również Zefir, bóg wiatru. Niestety był on ignorowany przez hiacynta, co bardzo go złościło. Któregoś dnia Apollo wraz z hiacyntem rzucali sobie dyskiem. Widząc to, zazdrosny Zefir dmuchnął wiatrem tak, że dysk zmienił trajektorię lotu i z całej siły uderzył hiacynta. Hiacynt został tak poważnie zraniony, że niestety zmarł w ramionach Apollo, a jego krew została zamieniona w piękne kwiaty, na których widać ślady łez jego przyjaciela. Kwiaty te do dziś noszą jego imię. Choć mit o hiacyncie pochodzi z Grecji, to prawdziwym miejscem narodzin tej rośliny jest Azja. Nieco później dotarła ona także do naszego kontynentu, a było to w XVII wieku, kiedy u wybrzeży Holandii zatonął statek z cebulami kwiatowymi. Fale wyrzuciły je na brzeg i wiosną następnego roku zrobiły prawdziwe hiacyntowe show. Od tamtej pory kwiat ten znany był już w całej Europie. W drugiej połowie XVIII wieku dzięki niemieckiemu ogrodnikowi Davidowi Baucherowi hiacynt stał się bardzo modnym kwiatem. I wyobraźcie sobie, że nawet król Fryderyk Wilhelm III osobiście zajmował się nim we własnym pałacu. Na szczęście my nie musimy czekać aż do wiosny, by cieszyć się hiacyntami. Aby długo kwitły w naszym domowym zaciszu, musimy jednak zapewnić mu odpowiednie warunki. Zaczynamy od umycia naczynia, w którym będzie rosła nasza roślinka. Rośliny cebulowe nie lubią podmokłych terenów, dlatego musimy zadbać o odpowiedni drenaż. W tym celu możemy użyć keramzytu, który wysypujemy na dno naczynia. Kolejnym krokiem jest przygotowanie ziemi. Nikt z nas nie lubi nieproszonych gości w ziemi ogrodniczej, np. ziemiórek. Dlatego zanim jej użyjemy, proponuję zalać ją wrzątkiem i odcedzić po wystygnięciu. Drugim sposobem odkażania czarnej ziemi kwiatowej jest jej wypiekanie. W tym celu suchą ziemię przysypujemy np. do starej brytwanki na wysokość nie wyższą niż 3 cm i pieczemy w 80 stopniach przez 35 minut. I czekamy do wystygnięcia. Cebulę umieszczamy w naczyniu tak, aby połowa naszej cebulki nadal wystawała. Nasze kwiatki stawiamy z dala od kaloryferów. Pamiętajmy o tym, by regularnie ją podlewać tak, by nie przesuszyć naszej rośliny i voilà, gotowe. A co zrobić, by jak najdłużej cieszyć się kwiatami? Pamiętajmy, że rośliny, o których dzisiaj mówię, to rośliny wiosenne,
czyli najlepsza temperatura do ich kwitnienia to 15-20 stopni Celsjusza. I teraz powiem Wam najważniejszy trik tego odcinka. Na noc wszystkie roślinki cebulowe zabierajcie do dużo chłodniejszego pomieszczenia. Moje na noc zabieram do garażu, ale możecie umieścić je zarówno w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, czy nawet na klatce schodowej. Ważne, by temperatura wynosiła tam od 8 do 15 stopni. Taki trik ogrodowy zdecydowanie przedłuża kwitnienie hiacyntów, tulipanów i wszystkich innych wiosennych kwiatów cebulowych. A może marzycie o własnym wiosennym ogrodzie w szkle? Jeśli tak, opowiem Wam teraz, jak prawidłowo go wykonać. Zakładanie takiego ogrodu zaczynamy od wyboru szklanego naczynia oraz odpowiednio do niego dobranej rośliny. Czyli jeżeli takie naczynia są mniejsze, wybieramy szafirki, krokusy czy niższe odmiany prymulków. A jeśli dysponujecie wyższym szklanym naczyniem, możecie umieścić w nim hiacynty, tulipany, narcyzy czy wyższe odmiany pierwiosnków. A moim dzisiejszym wyborem są szafirki. Zaczynamy oczywiście od umycia naszego naczynia. Następne czynności są dokładnie takie same jak w przypadku sadzenia hiacyntów w donicy, tyle że jak widzicie w naszym naczyniu nie ma odpływu, dlatego warstwa drenażu musi być nieco wyższa. Na warstwie drenażu układamy rośliny tak, jak nam się podoba najlepiej, jeżeli będą ustawione symetrycznie. A dopiero wówczas, kiedy jesteśmy zadowoleni z ich ustawienia, uzupełniamy przerwy między nimi wypieczoną wcześniej ziemią. Kompozycję taką możemy udekorować według własnego uznania. Na przykład dodajemy ozdobne kamienie. I gotowe! Mamy swój piękny wiosenny ogród w szkle. A kiedy za oknem jeszcze jest szaro i buro, to kolorowe kwiaty zdecydowanie dodadzą nam dużo większej energii. Dodam tylko, żebyście nie przesadzali z hiacyntami, bo ich zapach jest dosyć intensywny, a żółty hiacynt pachnie najintensywniej. A co zrobić z naszymi roślinkami, kiedy już przekwitną? Przede wszystkim obcinamy kwiatostany. Dzięki temu, zamiast koncentrować się na zawiązywaniu nasion, nasza roślinka skupi się na gromadzeniu energii w cebulce. W związku z tym, że nie jest ona zahartowana, nie przesadzam jej od razu do ogrodu, bo zależy mi na tym, by spokojnie mogła pobrać składniki odżywcze z liści, zanim one zmarzną. Odstawiam ją zatem w ustronne, ale widne miejsce do czasu wyschnięcia liści. Oczywiście przez cały czas umiarkowanie podlewam. Po wyschnięciu części nadziemnej usuwam ją, a cebulkę umieszczam w ogrodzie, gdzie ma znacznie więcej miejsca niż w doniczce. Dzięki temu będzie mogła pięknie rozbudowywać swoją cebulkę mateczną oraz cebulki przybyszowe. Niestety w tym roku drugi raz raczej już nie zakwitnie, ale kolejnej wiosny znowu się spotkacie. Przy okazji dodam Wam, że zarówno hiacynty, jak i szafirki występują w wielu kolorach, na przykład biały, różowy, fioletowy, niebieski i żółty. Zatem pięknie możecie nimi kolorować zarówno dom, jak i ogród. I to tyle na dziś w telegraficznym skrócie. Jeżeli lubicie ciekawostki na temat roślin, czy szukacie inspiracji ogrodowych, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie Pastel Garden. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!